6, 7 i raz. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak się złożyło, ale troszeczkę nam się marzec robi miesiącem, w którym będzie pełno gości i kolejną osobą jest Aleksandra. Mam na imię Aleksandra, cześć. Tak, mieszka na co dzień w Nowym Jorku. W Nowym Jorku pracuje na co dzień. Może już się zdążyliście domyślić, co jak na nią patrzycie, jest bardzo szczuplutka, plus wysoka. Pewnie już wiecie, o co chodzi, ale Ola, czym zajmujesz się na co dzień? Pracuję w Nowym Jorku jako modelka. Właśnie skończyłam nowojorski Fashion Week. I przyjechałam nakręcić z wami, z Eryl przyjechałam nakręcić klip, a z tobą przyjechałam nakręcić właśnie oto wideo. Jest! Cudownie, mamy wideo, mamy modelkę z nowojorskiego Fashion Weeku i w ilu pokazach chodziłaś? Każdego dnia 8 dni, bite 8 dni, 50 projektantów, także no, trochę... było trochę do roboty. Chcemy wam pokazać, jaka jest różnica w kroku modelkowym, stricte z wybiegu, a tym zwykłym, w którym powinnyśmy my się poruszać, chodząc na obcasach. Mamy modelkę, mamy zwykłą osobę, która modelką nie jest. Tendencja jest taka, że dziewczyny często sugerują się właśnie modelkami, żeby tak jak one poruszać się, zakładając szpilki, skakując na szpilki. A to nie do końca zawsze jest poprawne. Strasznie, to wygląda śmiesznie. Ale powiedz, jakie ty masz wrażenie, bo ty też dużo obserwujesz osób, to więcej chyba chodzi na obcasach. Tak. Zdecydowanie wybieg to jest jedno miejsce, ulica, impreza jest to zupełnie inne miejsce i zupełnie inaczej ten chód powinien wyglądać. Wybieg często jest do przesady, wiadomo, masakrycznie wyprostowany kręgosłup, wszystko spięte, kontrola nad rękami, kontrola nad głową, nad wzrokiem, nad kręgosłupem, nad pupą, nad nogami. Jest po prostu milion zasad, które każda modelka musi się nauczyć, jak chce wyjść na wybieg. W chodzie codziennym wydaje mi się, że dziewczyna po prostu powinna być sobą, powinna być sexy, powinna ruszać bioderkami, nie powinna być strasznie spięta w kręgosłupie, powinna być po prostu wyluzowana, powinna być sobą, energicznie iść, być pewna siebie. Widzicie, ekspert dokładnie to samo mówi, co my sugerowałyśmy w odcinkach, jak na tych obcasach się poruszać. Teraz chcemy wam pokazać, czy jest wyraźna w ogóle ta różnica w chodzeniu modelkowym i w chodzeniu zwykłym. Ja będę chodziła tak, jak ja się poruszam na obcasach. Ola będzie chodziła wybiegowo. Sami sprawdźcie, że faktycznie ten krok jest dużo bardziej wyciągnięty, dużo bardziej przeprostowany, przesadzony. Mój krok no to jest taki krok, o jakim ja kiedyś mówiłam, na luzie. A powiedz, pewnie jest parę błędów, które mogłabyś wymienić, ale względem modelek chodzących po wybiegach, bo chodzić modelkowo nie jest łatwo i nie każda modelka jednak to potrafi, ponieważ ja oglądając pokazy często łapię się za głowę. Bo nawet jeżeli kolekcja jest fantastyczna, to niestety czasami moja uwaga bardziej skupia się na chodzących zombie. Ile jest modelek, tyle jest szkół chodzenia. Tak de facto każda dziewczyna chodzi w inny sposób. Natomiast są takie błędy, które się dość często powtarzają, które mnie zawsze śmieszą i zastanawiam się, jak to jest w ogóle fizycznie wykonalne, że te dziewczyny mogą tak chodzić. Tak jak powiedziałaś, chodzące zombie to jest przegięcie kręgosłupa, ręce bardzo daleko w tyle, głowa tutaj do przodu, wygląda to po prostu komicznie, zwłaszcza z boku. Kolejny błąd ja nazywam osobiście szpakiem.
Jest to mocne, silne stawianie kolan i chodzenie takie na zakładkę, nie po linii prostej, tylko wręcz zygzakiem. To wręcz można się przewrócić w końcu na jedną stronę. Właśnie nie wiem, jak one to robią. Mocno się zarzuci. W ten właśnie sposób. Ja Nogą. nie wiem, jak one to robią. Natomiast jest też ważna sytuacja z rękami, bo często nie wiadomo, co zrobić z rękami. No właśnie. Są dwa główne błędy. Jednym z nich jest albo zbyt duże ruszanie tymi rękami przy chodzie, albo z kolei zaciskanie pięści. I są dziewczyny, które na przykład chodzą w ten sposób. Są dziewczyny, które chodzą tak. Mają tak telewizory. Tak, tutaj noszą wielkie torby z zakupów z Carrefoura. Natomiast ręce powinny być generalnie proste, wyluzowane i delikatnie się ruszać. Nie powinny być sztywne, ale też nie powinny robić czegoś takiego. A ja słyszałam a propos rąk coś takiego, że ponieważ to jest coś, co mnie uderzyło w oczy bardzo mocno, czyli ta figura typu zombie, że mocno do tyłu już wyrzucone ramiona, na polskim Fashion Weeku, na zagranicznych aż tak to się w oczy nie rzucało, bo bardziej swobodnie te dziewczyny chodziły, natomiast w Polsce to już jest fatalne wręcz. Ale ja usłyszałam teorię taką, że one w ten sposób chodzą, ponieważ nie mogą zakrywać ramionami boku stroju, który prezentują. Może tak być. Niektórzy projektanci na pewno tak tłumaczą dziewczynom, że jest to konieczność akurat w ich pokazie tak wyjść. Natomiast są to wciąż dziewczyny, które mają do tego predyspozycję, do takiego chodzenia, bo nie jest to łatwe. Możecie dziewczyny sobie w domu spróbować ubrać obcasy i przejść się właśnie tym krokiem zombie. Nie jest to łatwe. No i jest strasznie ciężkie, bo kręgosłup jest w bardzo nienaturalnej pozycji. Biodra są mocno wypięte do przodu, środek ciężkości nam się gubi i to jest duże obciążenie dla ciała. Wzrok jest też dość istotny, bo są dziewczyny, które ten wzrok jakoś w bok idzie, albo bardzo wysoko, albo wręcz patrzą się na wybieg. Tego nie wolno robić absolutnie. Aha. Powinno się patrzeć też przed siebie, na wysokości właśnie oczu, wzrok skierowany. A jak już pod absolutnie wpływem gumy. Bo... Są dziewczyny, które zapominają wyrzucić gumę i mimo, że wiedzą, tak myślą sobie, dobra, nie będę żuła tej gumy, to jest to zupełnie podświadome i tam przeżuje coś na tym wybiegu. O Jezus, ale to jest fatalne. I to tak. nawet nie tylko na wybiegu, ale gdziekolwiek. Nawet jak przechodzicie, to jest w ogóle niebezpieczne strasznie, bo nawet jak się wywrócą, potkną, zapomną o tym, połkniecie, no już nie mówimy o rezultacie, który można tym niestety osiągnąć, ale na zajęciach tanecznych tak samo nie powinno się rzuć gum, ale na wybiegu ja jeszcze się nie spotkałam z gumą. Ale zwłaszcza faceci, męscy modele, tak? Zapominają na potęgę. Później chodzą tak. Chciałabym to kiedyś zobaczyć. A czasami mam wrażenie, że też pod wpływem zmęczenia już mimo że się strasznie prostujesz i tak się już tak zasypiasz na tym wybiegu i się robisz garb taki mały na plecach. Tak, garb też jest dosyć istotnym błędem. No ale to się, może ludzie o tym nie wiedzą, ale jeśli pokaz jest na przykład o 8 wieczorem, to siedzą tam dziewczyny od 8 rano, często bez żadnego lunchu, przymiarki strojów, włosy, makijaż, próba wybiegu. Także to są strasznie długie godziny. Ja pracowałam od 8 codziennie do 11 wieczorem, a to trzeba każdej nocy wymyć włosy, zmyć paznokcie, jak coś ci tam robili, być przygotowanym, po prostu fizycznie ładnie wyglądać na następny dzień pracy. Przy 6 godzinach snu to trochę takie ciężkie, no. Fashion Week nie jest codziennie, to jest raz na pół roku, więc można przetrwać. Jakie takie główne rady można dać dziewczynom, żeby na tych obcasach czuły albo mogły się nauczyć czuć swobodnie? Mówimy oczywiście o dziewczynach na tak co dzień, jak ja, na co dzień, tak. Przede wszystkim obcasów nie można sobie kupić i po prostu wyjść na miasto. Trzeba się zdecydowanie nauczyć, starać się trzymać ten punkt równowagi, żeby przypadkiem nie skręcić sobie kostki, bo to też się zdarza. Plecy wyprostowane, ale też nie przesadnie. Nogi długie, tak, bez przesady właśnie. Nogi starać się trzymać jakoś tak, żeby były smukłe, długie, no i po prostu być pewnym siebie. Kobieta na obcasach jest strasznie sexy. Tomek mówił, że kobiety są bardzo seksowne na obcasach, aczkolwiek nie każdy z nas musi chodzić na obcasach i też nie powinna, jeżeli nie czuje się w tym pewnie, czuje się wręcz przebrana czasami, albo to widać, to natychmiast widać. Przede wszystkim pewność siebie, zadowolenie z samej siebie na tych obcasach i swoboda ruchu. Mam nadzieję, że moja rozmowa z Olą Wam się podobała.
i chciałabym, żebyście Wy również uczestniczyli w tej rozmowie i się wypowiedzieli, co uważacie o modelkach, o ich chodzie, o sposobie poruszania się względem normalnego sposobu poruszania się, nie tylko na obcasach, ale oczywiście na płaskiej podeszwie również, także to wszystko możecie pisać w komentarzach, czy Wam się to podoba, czy Wam się to nie podoba. W poprzednim odcinku rozmawiałam o chodzeniu na szpilkach i tańczeniu na szpilkach z poprzednim gościem, z Tomkiem Torresem, także możecie się tutaj cofnąć, jest link, żeby obejrzeć dwuczęściowy odcinek, gdzie o tym mówiłam. Tutaj macie link do serii, w której mówiłam o całym takim poradniku poruszania się oczami tancerki. Znajdziecie mnie na Facebooku oraz na Instagramie oraz możecie subować, żebym pojawiła się w kolejnym odcinku z fantastycznym gościem, którego na pewno znacie, na pewno ją znacie. Także koniecznie klikajcie kciuki w górę oraz znaczek subowania, żebym się pojawiła tutaj za tydzień z prawdziwą petardą. Cześć! Oglądajcie w niedzielę o 9:00, tak to jeszcze zapomniałam powiedzieć. Cześć!